Cześć! Tym razem w Muzycznym Subiektywie odcinek nietypowy, bo filmowy, ale spokojnie, jak najbardziej z muzyką w tle. Idą święta, szykuje się sporo wolnego, będzie czas nie tylko na kolędowanie czy słuchanie najlepszych rockowych piosenek świątecznych, ale i na siedzenie przed telewizorem. A jak już coś oglądać, to może niekoniecznie po raz setny Kevina czy Potop, chociaż wiem, jest taka tradycja, ale może coś z półki muzycznej dla odmiany. A żeby ułatwić Wam wybór, przygotowałem listę propozycji, które w moim odczuciu rządzą w kategorii filmy o fikcyjnych zespołach. Przed Wami 7 opowieści o blaskach i cieniach muzycznego biznesu, o dążeniu do sławy lub radzeniu sobie z jej ciężarem, o miłości i konfliktach, o dzikich imprezach i żałosnych wpadkach, o metalowcach na festynach, a nawet o nazistach z Illinois. Gotowi? No to jedziemy. A jak już być gotowym, to najlepiej od razu na wszystko. Podobnie jak bohaterowie pierwszego z polecanych filmów. A mowa o polskiej produkcji, żeby nie było, że zawsze tylko mówię o zagranicznych. Gotowi na wszystko Exterminator w reżyserii Michała Rogalskiego, która w kinach gościła w roku 2017 i spotkała się, moim zdaniem całkiem zasłużenie, z pozytywnymi recenzjami i ciepłym przyjęciem. I jeżeli ktoś w tej chwili westchnął ciężko i chce przewinąć, czy w ogóle wyłączyć odcinek, to proszę, wstrzymajcie się i posłuchajcie, bo to naprawdę bardzo fajny film, na którym można się i pośmiać, i nieco wzruszyć, i trochę powspominać, jak człowiek sam ma w życiorysie epizod w kapeli. Myślę, że dużym atutem tego obrazu jest jego autentyczność. Oczywiście jest to komedia, więc na świat przedstawiony bohaterów patrzymy z przymrużeniem oka, w zabawnej konwencji, ale jednak kilka kwestii jest wielce życiowych i chcąc nie chcąc prawdziwych. Tak naprawdę mamy tu historię reaktywacji. Oto kilku chłopaków miało niegdyś marzenie, by podbić świat jako metalowy zespół, który jeńców nie bierze, zgodnie ze swoją nazwą Exterminator. Jak to bywa, z marzeń za dużo nie wyszło, a po latach dopadła ich mniej lub bardziej szara rzeczywistość. Przerzedzone włosy, denna praca, dzieci, kredyty, zakład psychiatryczny, tego typu normalka. Bo też ci bohaterowie są najzwyczajniej w świecie normalni. I pewnie dzięki temu łatwo się z nimi utożsamić, a przynajmniej im kibicować. A jest w czym, bo oto po latach staje przed nimi nieoczekiwana szansa. Pani burmistrz, dawna fanka Exterminatora, obiecuje sporo dotację, jeśli się zejdą. Ponieważ jest to szansa, by zakopać wojenny topór, otrząsnąć się z życiowego marazmu i zrealizować dawne marzenia, panowie decydują się zagrać znów razem. Ale żeby nie było zbyt pięknie, pojawia się haczyk. Muszą wystąpić na kilku festynach, w dodatku nie ze swoim repertuarem. Rodzi się zatem dylemat. Kasa czy duma i ideały? Jak z tego wybrnąć, gdy podpisało się umowę i wisi się sporo kasy? Oczywiście na pierwszym planie mamy zespół, który próbuje odnaleźć się w tej sytuacji, a jednocześnie ułożyć jakoś relacje wewnątrz. W rolach jego członków Paweł Domagała, Krzysztof Czeczot, Piotr Żurawski i Piotr Rogucki z Komy. Wszyscy bardzo przekonujący i zabawni. Mój faworyt to jest scena z wisienkami, a jak będziecie mieli swoje typy, to piszcie w komentarzach, chętnie przeczytam. Dzielnie sekundują im m.in. Agnieszka Więdłocha jako dziewczyna głównego bohatera, Dominika Kluźniak jako pani burmistrz, Eryk Lubos jako Ewarzyst Wirski, czy Krzysztof Kiersznowski jako pan Janek. A w tle rodzima rzeczywistość, która trochę boli, a trochę śmieszy, jak w życiu. Oraz oczywiście muzyka. Przede wszystkim utwór Time to Kill zespołu The Six Pounder, ale obok niego sporo polskiej klasyki granej w tle albo przez zespół Determinator. Co to za skład? Dowiecie się oglądając Gotowych na wszystko. Od siebie dodam jeszcze, że jest to rozrywka inteligentna, bo za scenariuszem stoi Przemysław Jurek, autor kapitalnej książki Kochanowo i okolice, na podstawie której film nakręcono i który czuwał nad tym, aby adaptacji nie schrzaniono. Udało się, a książkę polecam jeszcze bardziej niż film, bo czyta się ją jednym tchem, a wspomnienia muzycznych fascynacji głównego bohatera są wyśmienitym dodatkiem do głównej fabuły. Jeśli ktoś nie ma jeszcze pomysłu na prezent pod choinkę, to może być doskonały wybór. W klimatach komediowych pozostaniemy jeszcze przez jakiś czas, bo w sumie 3 kolejne propozycje też można tak określić. Na pierwszy ogień absolutna klasyka. This is Spinal Tap Roba Reinera, czyli oto Spinal Tap. I ja wiem, że zespół ma na koncie kilka albumów i sporo okolicznościowych występów, ale na etapie kręcenia filmu był wyłącznie fikcyjnym tworem, zapoczątkowanym przez sketch w programie komediowym The TV Show. Stąd jego obecność na mojej liście. I w przypadku tego filmu zdecydowanie można użyć określenia kultowy. Od momentu jego premiery w 1984 roku wychowały się na nim kolejne pokolenia fanów rocka i rockowych zespołów. Co ciekawe, bynajmniej nie ucząc się na błędach głównych bohaterów. A tych błędów, wtop i porażek mamy w filmie na pęczki.
bo jest to z założenia parodia brytyjskiego zespołu heavy metalowego. Mimo że główni aktorzy Michael McKean, grający wokalistę i gitarzystę Davida Soundhabensa, Christopher Guest, wcielający się w gitarzystę Nigela Tufnella i Harry Shearer w roli basisty Dereka Smallsa, są Amerykanami. Dokładniej rzecz biorąc, mamy do czynienia z obrazem utrzymanym w duchu filmu dokumentalnego, przy czym po angielsku nazwa gatunkowa brzmi nie dokumentary, tylko mockumentary, co można przetłumaczyć jako parodię dokumentu albo pseudodokument. Innymi słowy, w filmie zespołowi cały czas towarzyszą operatorzy kamery i reżyser, grany przez samego Roba Reinera, zajmujący się utrwalaniem na taśmie zespołu ruszającego w trasę po Stanach, by promować swój najnowszy album Smell the Glove. Trasa jest oczywiście porażką, a dla miłośników rocka filmowe gagi i najróżniejsze sceny są jakby żywcem wyjęte z biografii rzeczywistych zespołów, zaś śledzenie najróżniejszych aluzji i nawiązań jest samo w sobie świetną zabawą. Nie zamierzam jej psuć tym, którzy filmu nie widzieli, więc tylko w skrócie wspomnę, że zespołowi grożą m.in. sprzeczki i kłótnie między członkami, widmo rozpadu i karier solowych, postać dziewczyny jednego z gitarzystów, która wprowadza dodatkowe napięcie między muzykami, perypetie z okładką nowego albumu, która zdecydowanie powinna trafić do odcinka o koszmarnych okładkach, jak zresztą sugerował jeden z widzów, gdyby tylko faktycznie powstała, a nie była znana tylko z opisu. Ciągłe zmiany personalne na stołku perkusisty, bo kolejni pałkerzy giną w najprzeróżniejszy sposób, słaba sprzedaż biletów i odwoływanie występów, czy wpadki koncertowe, jak pomylenie drogi zza kulis na scenę, czy makieta Stonehenge. O kultowym statusie filmu najlepiej świadczy fakt, że jedna z filmowych kwestii, czyli słynne Up to 11, czyli podkręcić do 11, weszła na stałe do języka angielskiego jako określenie ekstremalnej mocy, przekroczenia maksimum, a wzięła się od wzmacniacza Nigela Tufnella, który zamiast standardowej skali od 1 do 10 ma skalę zwiększoną do 11. Najlepszą rekomendacją wydają się reakcje środowiska muzycznego. Zespoły rockowe, zwłaszcza hard rockowe i heavy metalowe, w większości były zachwycone. Jimmy Page i Robert Plant, Ozzy Osbourne, Alice in Chains, UFO oraz wielu innych potwierdzało historię zagubienia się na backstage'u w drodze na scenę. Judas Priest są najprawdopodobniej pierwowzorem kapeli borykającej się z czystymi zmianami perkusistów. Glenn Danzig, wspominając swój zespół The Misfits, oraz George Lynch z Dokken mówili wprost: hej, to jest film o nas! A Metallica żartobliwie przyznawała, że okładka czarnego albumu jest hołdem dla finalnej okładki Smell the Glove. Dodajmy jeszcze, że z ekranu usłyszymy też sporo fajnej muzyki, która została skomponowana i zagrana przez samych aktorów, a potem znalazła się na płycie zatytułowanej This is Spinal Tap. Głównych bohaterów wspierają w tych wysiłkach klawiszowiec David Kath, niegdyś członek Rarebird, oraz Rick Parnell, bębniący wcześniej w Atomic Rooster, czyli zero lipy. A dla fanów jeszcze dobra wiadomość. Niedawno ukazała się druga część filmu, zatytułowana Spinal Tap – The End Continues. Jeszcze nie widziałem, ale już zacieram ręce. Kolejny film miałem przyjemność oglądać dawno temu, dziś pod koniec lat 80. jeszcze w kinie. I była to miłość od pierwszego wejrzenia. Przy czym wtedy podobała mi się przede wszystkim sama fabuła. Komediowe gagi, komiksowe postaci głównych bohaterów, samochodowe pościgi i efektowne karambole, oglądane z wypiekami na policzkach. Sama muzyka dotarła do mnie sporo później, gdy wsiąkłem już w muzykę rockową i okolice, a odświeżając sobie sam film zorientowałem się, ile w nim kapitalnych dźwięków. Kto oglądał Blues Brothers, nakręcony w 1980 roku przez Johna Landisa, z pewnością przyzna mi rację. No ale jakże mogłoby być inaczej, skoro z ekranu słyszymy m.in. Jamesa Browna, Johna Lee Hookera, Aretę Franklin czy Raya Charlesa. A to i tak tylko przystawka, bo główne danie serwują nam rewelacyjni bracia blues. W tych rolach John Belushi jako Joliet Jake i Dan Aykroyd jako Elwood, z towarzyszeniem zespołu. A na ten zespół nie składają się jacyś tam goście znikąd, tylko pierwszorzędni muzycy. Dość powiedzieć, że na gitarze gra Steve Cropper, a na basie Donald Duck Dunn, czyli połowa legendarnego Booker T and the MGs, którzy poza klasykiem Green Onions odpowiadają za brzmienie wytwórni Stax, będąc zespołem wspierającym w nagraniach gwiazdy tego formatu co Otis Redding czy Wilson Pickett. Cropper jest zresztą współautorem takich klasyków jak Sitting on the Dock of the Bay czy In the Midnight Hour. Poza nimi w The Blues Brothers Band znaleźli się m.in. gitarzysta Matt Guitar Murphy, współpracownik Howlin' Wolfa, Memphis Slima czy wielu innych bluesmenów i bluesmenek. Perkusista Willie Hall, znany ze współpracy z Isaaciem Hayesem, czy trębacz Tom Malone i saksofonista Blue Lou Marini, mający na koncie granie m.in. w Blood, Sweat and Tears. Czyli generalnie sami wyjadacze. A Belushi i Aykroyd wcale im nie ustępowali na scenie, tryskając energią
i nie z gorszym talentem wokalnym. Nic zatem dziwnego, że kawałki wykonywane przez nich, zwłaszcza na żywo, jak Everybody Needs Somebody to Love czy Sweet Home Chicago, należą do najlepszych wykonań tych standardów. Okej, ale miało być o kapelach wymyślonych, a to był przecież faktycznie istniejący zespół. To prawda, bo chociaż zespół, podobnie jak Spinal Tap, został założony przez komików jako element programu telewizyjnego Saturday Night Live, to szybko przerodził się w grupę regularnie koncertującą, której debiutancki album A Briefcase Full of Blues z 1978 roku stał się prawdziwym hitem. Film w dużym stopniu wykorzystał tę gorączkę na Blues Brothers, ale ponieważ jego fabuła jest tak z kosmosu i tak oderwana od rzeczywistych losów zespołu, to trudno mi go traktować inaczej niż czystą fikcję. I stąd jego obecność w tym epizodzie. A że to bardziej rhythm and blues niż rock? Oj, dobra, no nie czepiajcie się. A o co chodzi w samym filmie? No mamy dwóch braci, Jake'a i Elwooda, niegdyś liderów rhythm and bluesowej grupy The Blues Brothers, która rozpadła się, gdy Jake trafił do więzienia. Teraz wychodzi warunkowo i wraz z bratem postanawia uratować przed zamknięciem sierociniec, w którym się wychowywali. Aby zdobyć potrzebną kasę, zbierają do kupy stary zespół i organizują duży koncert. Zanim jednak do niego dojdzie, muszą nieraz ratować się z opresji, ścigani przez policję, neonazistów, muzyków country oraz tajemniczą kobietę graną przez Carrie Fisher, czyli aktorkę znaną z roli księżniczki Leigh w Gwiezdnych Wojnach. Jest śmiesznie, jest bardzo muzycznie, słowem świetna rozrywka. A jeśli komuś będzie mało, to jest jeszcze druga część, Blues Brothers 2000, nakręcona 20 lat później. I chociaż już bez Johna Belushiego w roli Jake'a, to z udaną rolą Johna Goodmana. Tu również znajdziemy mnóstwo świetnej muzyki oraz gościnne występy legend bluesa i soulu. Film nie dorobił się wprawdzie kultowego statusu jak oryginał, ale wciąż jest to dobre kino. O Blues Brothers to pewnie słyszeli wszyscy. Ciekawy jestem natomiast, czy ktoś zna następny film. Pozostając jeszcze w klimatach komediowych, dostajemy drugą historię reaktywacji, tym razem brytyjskiego zespołu Strange Fruit, odnoszącego triumfy w latach 70., a teraz, to znaczy po 20 latach od rozpadu, namówionego do powrotu i zagrania ponownie na festiwalu, podczas którego doszło do rozwiązania grupy. Fabuła zatem prosta, ale nie o zagmatwany scenariusz z nagłymi zwrotami akcji chodzi w Still Crazy, bo taki tytuł nosi ta produkcja z 1998 roku, wyreżyserowana przez Briana Gibsona, u nas nosząca tytuł Szalona Kapela. Chodzi o zagmatwane relacje między muzykami i tragiczną przeszłość zespołu, która wciąż rzuca cień na ich stosunki, a także o swego rodzaju odkupienie. To w dużym stopniu film o zakopaniu topora wojennego, o wyciągnięciu ręki na zgodę, o wzajemnym zrozumieniu i wybaczeniu. Ale to wszystko jest podane w humorystyczny sposób. Niewiele tu mamy patosu, natomiast sporo okazji do śmiechu, bo perypetie Strange Fruit przypominają te, z którymi borykali się Spinal Tap i z którymi boryka się wiele rzeczywistych kapel. Mamy więc dawne urazy i animozje, przepychanki o pozycję lidera, młodego muzyka w gronie emerytów, nieudane występy, chwile zwątpienia, ale i sporo śmiechu. A to za sprawą rewelacyjnych aktorów, bo w głównych rolach zobaczymy m.in. Billa Nighy, Timothy'ego Spalla, Jimmy'ego Naila czy Billego Connolly. Dla amatorów brytyjskiego humoru pozycja obowiązkowa. No a do tego dochodzi muzyka. Podobnie jak w przypadku Spinal Tap mamy tu dużo oryginalnych nagrań Strange Fruit, za skomponowanie których odpowiadali rasowi muzycy, m.in. Mick Jones z Foreigner. Repertuar zespołu to głównie klasyczny hard rock, więc fani tego gatunku nie powinni być rozczarowani, ale obraz polecam wszystkim, którzy lubią filmy o muzyce i z muzyką. A najważniejszy numer, The Flame Still Burns, naprawdę robi robotę, zwłaszcza gdy dochodzi do solówki, również w filmie. Może robi się ciut podniośle, ale jednak scena chwyta za serce. Szczerze polecam. A teraz największa w tym zestawieniu świeżynka, bo pochodzący z 2023 roku miniserial Daisy Jones and the Six. Tym razem porzucamy klimaty komediowe i wkraczamy do świata, w którym ludzkie dramaty są jak najbardziej prawdziwe i przejmujące. Całość obejmuje 10 odcinków i opowiada historię kariery zespołu The Six, prowadzonego przez braci Dunn, który z lokalnego bandu przeobraża się stopniowo, m.in. dzięki dołączającej do składu charyzmatycznej wokalistce Daisy Jones, w gwiazdę światowego formatu. Tylko po to, by rozpaść się u szczytu sławy. Narracja prowadzona jest w ciekawy sposób, ponieważ fabularne sceny z przeszłości skontrastowane są z elementami paradokumentalnymi, fragmentami wywiadów z wszystkimi członkami zespołu, którzy komentują najróżniejsze sytuacje i starają się odpowiedzieć na podstawowe pytanie: co się stało? Fabuła dość luźno nawiązuje do historii Fleetwood Mac, a jej główną osią są relacje między liderem zespołu, Billym Dunnem, granym kapitalnie przez Sama Claflina, a jego żoną, Camilą Alvarez, tutaj ciekawa kreacja Camili Moron, i tytułową Daisy Jones, w tej roli rewelacyjna Riley Keough.
mające bezpośredni wpływ na losy zespołu. Wśród innych aktorów warto, poza dobrymi rolami pozostałych członków The Six, wyróżnić Timothy Olyphanta w roli tour managera oraz Toma Wrighta jako producenta płyt. Muzycznie znowu twórcy postawili na oryginalny materiał, ale stylizowany na lata 70. i udanie nawiązujący m.in. do piosenek Fleetwood Mac z okresu, gdy do składu dołączyli Lindsey Buckingham i Stevie Nicks. Co więcej, w odróżnieniu od poprzednich filmów, tutaj śledzimy rozwój kariery The Six właściwie od początku. Jesteśmy zatem wpuszczeni również od kuchni i uczestniczymy w procesie twórczym, obserwując kreatywne wzloty i upadki, chwile natchnienia, ale i ścierania się mocnych indywidualności. Dzięki temu, że scenarzyści mieli do dyspozycji więcej czasu, dostaliśmy sylwetki bohaterów nie tylko naszkicowane, ale autentyczne, przekonujące w swych triumfach, ale i w swych słabościach. To, co dla mnie jest jednak największym atutem tej produkcji, to sam klimat lat 70., jaki udało się twórcom uchwycić. Okej, no ja oczywiście w tych czasach w Stanach nie żyłem. Mam tylko jakieś wyobrażenia i fantazje na ten temat, ale to, co widzę na ekranie, mocno się z tymi wyobrażeniami pokrywa. Stąd moja fascynacja serialem. Dla mnie on działa jak taki wehikuł czasu, który przynosi mnie w tamte czasy, jakże łaskawy dla muzyki rockowej i pozwala nasycić się tą atmosferą. Więc jeśli szukacie w kinie podobnych wrażeń, Daisy Jones and the Six na pewno Was nie rozczaruje. Dodam jeszcze, że dla fanów starej muzy już same tytuły odcinków stanowią zaproszenie do zabawy w odnajdywanie rockowych tropów i szukanie nawiązań do znanych piosenek, żeby przywołać kilka bardziej oczywistych. Whatever Gets You Through the Night, Feels Like the First Time, Rock'n'Roll Suicide. A jest ich jeszcze 7. Ciekawe, czy odszyfrujecie je wszystkie. Chętnych zachęcam do zabawy w komentarzach. Okej, czas wrócić na wyspy. Tym razem jednak w miejsce, gdzie żyją czarnuchy Europy. Jak określa Irlandię główny bohater komediodramatu The Commitments, Jimmy Rabbit. Zapomnijcie o słonecznej Kalifornii z Daisy Jones and the Six. Tutaj dostajemy Dublin z końca lat 80. Pochmurny, brudny i raczej biedny. Nie ma też mowy o karierze na światową skalę. W pochodzącym z 1991 roku filmie Alana Parkera, będącym adaptacją książki The Commitments pióra Roddiego Doyle'a, ukazany mamy tylko lokalny rynek muzyczny. Tylko albo aż, bo dzięki temu dostajemy zupełnie inną historię. W dodatku podaną z innej perspektywy, bo opowiedzianą przez menadżera tytułowej grupy, Jimmy'ego Rabbita, granego fenomenalnie przez Roberta Arkinsa. On zresztą jest odpowiedzialny za wprawienie w ruch całej maszyny. Poproszony o pomoc w prowadzeniu kapeli przez 2 zaprzyjaźnionych muzyków, w krótkim czasie organizuje przesłuchania, wybiera odpowiednich ludzi, załatwia sprzęt i goni ich do ciężkiej pracy, dzięki czemu z niezgranej grupki przeobrażają się w doskonale naoliwiony mechanizm, serwujący publiczności radosny soul i rock'n'roll w stylu lat 60. W The Commitments to, co w innych filmach jest czymś oczywistym, branym za pewnik, tutaj jest pokazane w trakcie powstawania. Zespół dopiero się formuje, pozycje i wzajemne relacje powoli się klarują i ustalają, charaktery się ścierają, świetlana przyszłość zaczyna dopiero majaczyć gdzieś na horyzoncie. Zamiast pieniędzy, sławy, blichtru czy imprezowania mamy krew i pot. I to dosłownie. I ten proces formowania się jest w filmie Parkera fascynująco pokazany. Sprawia, że kibicujemy bohaterom i wraz z nimi przeżywamy wzloty i upadki. Zwłaszcza, że to są normalsi, żadni genialni muzycy obdarzeni nieprzeciętną charyzmą. Nie, to są ludzie, którzy dochodzą do wszystkiego ciężką pracą i determinacją. Ile uda im się osiągnąć, zdradzać nie będę, żeby nie psuć Wam niewątpliwej przyjemności, jaka towarzyszy oglądaniu The Commitments. A jest ona tym większa, że w filmie usłyszymy też niesamowitą muzykę. Twórcy postawili na znane przeboje, nie na oryginalny materiał, więc mamy do czynienia bardziej z cover bandem. Ale czy komuś to przeszkadza, skoro od pierwszych dźwięków bujamy się do rytmu? Poza tym szacun dla obsady, bo to oni brali udział w sesjach nagraniowych i są w lwiej części odpowiedzialni za doskonały efekt końcowy. Ponoć Alan Parker i odpowiedzialny za dobór muzyki G. Mark Roswell mieli na początkowej, krótkiej liście 1000 piosenek, z których ostatecznie wybrali 24 do wykonania przez obsadę filmu. Dzięki temu usłyszymy m.in. In the Midnight Hour, Mustang Sally, Chain of Fools, I Thank You czy Hard to Handle. Większość z nich śpiewa z niezwykłym feelingiem główny wokalista, ale w filmie też straszny dupek, Deco Caffey, którego gra Andrew Strong. I tu zaznaczę, że Strong nagrał potem kilka bardzo sympatycznych płyt solowych, a niektórzy z Was mogli, tak jak ja, oglądać go na żywo, nawet o tym nie wiedząc. Andy supportował bowiem The Rolling Stones podczas koncertu w Pradze 5 sierpnia 1995 roku na trasie Voodoo Lounge. Przyznacie, że to całkiem dobra rekomendacja. A na koniec wracamy do Ameryki lat 70., by zaznać drogi do sławy u boku Stillwater, kapeli uwiecznionej przez Camerona Crowe w filmie z roku 2000
o tytule Almost Famous, u nas tłumaczonego jako U progu sławy. Klimat podobny jak w Daisy Jones and the Six, tylko muzyka grana przez bohaterów nieco ostrzejsza, bo Stillwater bliżej do hardrockowego łojenia. Film opowiada historię 15-letniego Williama Millera, świetnie zagranego przez Patryka Fugita, który marzy o karierze dziennikarza muzycznego. Dzięki determinacji i łutowi szczęścia udaje mu się poznać słynnego dziennikarza Lestera Banksa i złapać pierwszą poważną fuchę, recenzję z koncertu Black Sabbath, podczas którego wpada na supportujący Sabbathów zespół Stillwater oraz jedną z ich wielbicielek Penny Lane. Artykuł Willa zyskuje uznanie redaktora z magazynu Rolling Stone i nastolatek, który zataja swój prawdziwy wiek, dostaje zlecenie pojechania w trasę ze Stillwater i napisania reportażu. Obraz jest po części autobiograficzny. Cameron Crowe w młodości sam pisał artykuły do Rolling Stone'a i wykorzystał w scenariuszu sporo własnych wspomnień i doświadczeń. Między innymi z pracy odbytej u boku Allman Brothers Band. Pewnie dzięki temu, że reżyser znał rockowy biznes od zaplecza i sam doświadczył tego, co zapragnął nam pokazać, zyskaliśmy tak doskonały film. Fabuła wciąga nas od pierwszych ujęć i trudno choć przez chwilę się nudzić, zwłaszcza, że perypetie Stillwater, w tym relacje w zespole, obserwujemy z perspektywy towarzyszącego im Willa, określonego żartobliwie mianem wroga, który może pomóc im w drodze do sławy albo poważnie zaszkodzić. Poza tym, że w filmie dużo się dzieje, mamy też sporą dawkę humoru. Moja ulubiona scena to ta z t-shirtami zespołu oraz rewelacyjne kreacje aktorskie. Poza głównym bohaterem błyszczy przede wszystkim Kate Hudson, grająca Penny Lane, którą moglibyśmy chyba określić jako groupie, chociaż ona sama woli określenie Band Aid, czyli pomoc, wsparcie dla kapeli. No cóż, wobec jej uroku ja jestem bezbronny. Kupuję jej bohaterkę od pierwszego spojrzenia i jak dla mnie to mogłaby w ogóle nie opuszczać kadru. Poza Kate Hudson mamy w rolach drugoplanowych, jak zawsze świetnych, Frances McDormand grającą matkę Willa i Philippa Seymoura Hoffmana w roli Lestera Banksa. No i jest też kwartet Stillwater, w którym pierwsze skrzypce grają wokalista Jeff Bebe, w tej roli Jason Lee, jak dla mnie na maksa zrobiony pod Paula Rodgersa z okresu śpiewania we Free, i gitarzysta Russell Hammond, grany przez Billego Crudupa, a przypominający z wyglądu Dickiego Betsa z Allmanów. Film jest prawdziwą gratką dla fanów rocka z lat 70. Ścieżka dźwiękowa nabita jest klasykami, a i autorskie kompozycje Stillwater dobrze się w tę stylistykę wpisują. No ale czy mogło być inaczej, skoro z 5 piosenek 2 skomponował Peter Frampton, zatrudniony też w pracach jako konsultant techniczny, a w stworzeniu pozostałych 3 miała udział Nancy Wilson, gitarzystka zespołu Heart. Poza tym lata 70. wylewają się z ekranu na każdym kroku. Wystarczy tylko rozsiąść się przed ekranem i chłonąć wspaniałą atmosferę. A wisienką na torcie są rockowe smaczki, czyli nawiązania do epizodów z biografii różnych rockowych zespołów, które bardziej obeznani fani wyłapią bez trudu. Znowu nie chcę psuć Wam zabawy. Jeżeli ktoś będzie tym bliżej zainteresowany, zapraszam do wymiany opinii w komentarzach pod epizodem. Wspomnę tylko jedno z takich nawiązań. Otóż w pewnym momencie gitarzysta Russell Hammond mówi o sobie: jestem złotym bogiem, co jest nieco bez sensu, zważywszy na kolor jego włosów. Otóż pierwotnie jego rolę miał grać Brad Pitt i wtedy aluzja byłaby trafniejsza, ale Pitt z roli zrezygnował, natomiast kwestia w scenariuszu została, stając się niezbyt zrozumiałą. Ciekawe, czy ktoś z Was rozszyfruje to nawiązanie do słów rzeczywistej gwiazdy rocka. Tak oto prezentuje się mój zestaw 7 subiektywnie najlepszych filmów o fikcyjnych zespołach. Ciekaw jestem, ile z tych filmów znacie i też lubicie. I czy może macie jakichś innych faworytów w tej kategorii. Chętnie zapoznam się z Waszymi propozycjami. A teraz dziękuję już Wam serdecznie za Waszą uwagę, za Wasz czas. Jak zwykle zachęcam do subskrypcji, lajkowania, komentowania, udostępniania. Zapraszam na fanpage Muzycznego Subiektywu. Jeśli ktoś miałby ochotę wesprzeć rozwój kanału, zapraszam na stronę supi.pl. Link znajdziecie w opisie odcinka i w opisie kanału. Bardzo dziękuję za wszelkie okazywane przez Was wsparcie i do zobaczenia niebawem.